Oświęcim, Karol Gryzowski. Proszę pana, czy spodziewał się pan, że w tym sezonie będziecie walczyć o mistrzostwo? Właściwie cichym naszym marzeniem było, że tak. I inaczej z drużyną nie rozmawialiśmy. Cały czas przez trenerów byli przygotowywani do tego, aby zawalczyć w finale. Ja prezesem całego klubu Unii Oświęcim zostałem w 1985 roku. Początki były bardzo ciężkie, bo akurat ich układ polityczny w tym czasie był niepewny, taki różny, gospodarka też nie za bardzo i każdy się bał, jak przeżyje, a klub i wyniki były na drugim planie. Pamiętam jak dzisiaj, jak każdy grosz trzeba było po prostu wyprosić. Nie mieliśmy żadnych pieniążków znikąd, jedynie byliśmy na utrzymaniu zakładów chemicznych Oświęcim, gdzie dyrektorem był Babiarz i całe szczęście było takie, że był przychylny do rozwoju sportu. To pamiętam jak dzisiaj, jak przewodniczący Solidarności powiedział, mówi, co my chcemy robić, mam tu na myśli Solidarność, co my chcemy robić, jak pobudowaliśmy i obiekt, i pływanie, to trzeba z tego korzystać, żeby nasza młodzież nie chuliganiła, tylko że się wzięła za sport. Ja już jako chłopiec pamiętam, że Oświęcim zawsze kochał hokej i też chodziłem na mecze hokejowe drużyny Unia Oświęcim, wprawdzie to nie była ekstraklasa, tylko pierwsza liga, ale zawsze tutaj tłumy zawsze na hokej waliły. Tak też było za moich czasów. Pieniążków nie mieliśmy swoich, bo no nie było skąd. Sponsorów, tak jak teraz, też nie było. Po jakichś tam perypetiach długich, po naszej żmudnej pracy kupiliśmy, może otrzymaliśmy, nie pamiętam, maszynę do robienia folii. Później dyrektor Babiarz dał nam płytki, które zakłady chemiczne robiły, łazienkowe płytki i myśmy to jako klub sprzedawali na lodowisku, no i z tego żeśmy żyli. I grew up loving hockey. My father played hockey. My grandfather was a hockey player. I grew up in a small town that was very proud of our community hockey team, junior hockey team. I don't think I maybe made everyone in my family happy being a goalie. I don't think anyone in my family had ever been a goalie before, but they certainly had a huge influence on me. I just remember going to games when I was super young and watching it. It was just like nothing like I've ever seen. Yeah, I just fell in love with it when I was a kid. I think I'm one of probably millions of Canadians that will say the same thing. Actually, probably most kids around the world. It's not just Canada anymore. It's the whole world. It's a very exciting game. And yeah, I've loved it ever since. And you know, I'm 31 now, and I still love it. So I think North Americans grow up watching the NHL the majority of the time. My favorite goalie growing up was Robert Luongo. I thought he was amazing. He was, you know, he wasn't the best skater or the best in shape guy. He was just such a good team guy. You could tell he was easy to get along with. His team always played for him. He always played for his team. And I saw how he struggled. Like when he didn't win something, he was never hard on himself or hard on the team. He just said, you know, we're gonna do it next time. We're gonna do it next time. And I think that's what I base myself on. Like you get these opportunities and hopefully they go your way. Like of course we want them to go our way, but if they don't, you know, so be it. It's next time. Let's get them next time. Let's win the game next time. And I really
I fell in love with the way he plays hockey, and I think that's the way I base my career. I'm not going to say I'm a guy that's won everywhere I've gone. I hope we win. I always hope we win, but it's always a new day and next experience, next opportunity. So I think he's the guy I really idolize. Pewnego razu, kiedy byłem już w drugiej klasie, przyszedł trener Piecha i zaproponował chłopakom, kto by miał ochotę skorzystać z nauki gry w hokeja. I tak pamiętam, to był pierwszy raz, kiedy zetknąłem się tak naprawdę z łyżwami, z hokejką i rękawicami. Bracia starsi zaczęli grać w hokeja. Myślę, że to był jeden z wielu, może nie z wielu, z mniejszości powodów, który spowodował, że również zacząłem grać tego hokeja. Pierwszy raz na trening hokeja, to znaczy może nie na trening, ale pojeździć na łyżwach. Wyszedłem w wieku 5 lat. Tak to się wszystko zaczęło, potem wchodziłem cały czas na mecze braci. Po prostu bardzo mnie to zainteresowało i tak zostało. Powoli się chyba to zaczęła robić tradycja jakaś rodzinna. Każdy z braci próbował swoich sił w hokeja. Został nas tylko 2 przy tym sporcie. Przecież jeden jest sędzią, drugi też jeszcze sędziuje. I would go to my parents first. I mean, I think anything that a child wants to do, their parents need to be supportive. My parents were, geez, I might tear up here a little bit. They were amazing. I think especially my dad knew really young that I loved the sport. Lots of sports. I love pretty much everything, but hockey, he got to coach me when I was young. Like I said, he was heavily involved in hockey, and he had a good hockey mind, so he was able to coach me ever since I was young. They gave everything, drive me to practice, buy me. Any goalie parent will know that this stuff is not cheap, so they gave a lot of their money to my equipment, training, you know, paying coaches and everything. They were amazing, and they really gave me the feeling that if I gave everything I had every time I was on the ice, that there was nothing wrong with what I was doing. They were so supportive, so happy to see me try and succeed, try to chase this dream, if you will, you know. And yeah, they've been the best. Same thing, sacrifice. You know, it goes back to my parents. Like, they sacrificed a lot. I'm sure there's nights that they didn't want to be at the hockey rink, you know, either late night or early morning, or driving 2 or 3 hours to these games. They saw the joy that I was having, and they knew that they were supporting their child, and he was having a really good time doing it. Poszedłem do Zagłębia Sosnowiec, później wyjechałem do Finlandii. W tym czasie, gdy ja wyjechałem do Finlandii, tutaj zaczął się tworzyć zespół. Będąc nawet w Finlandii, już działacze ze mną się kontaktowali, czy nie wróciłbym, bo tworzy się naprawdę fajny zespół. No, są wszelkie podwaliny ku temu, czyli sponsor główny, czyli zabezpieczenie finansowe i chcemy w Oświęcimiu zrobić coś fajnego. No, powiem szczerze, najlepiej zawsze się czułem w Oświęcimiu, zawsze w Polsce i mimo, że no, trzeba było gdzieś wyjechać za granicę, żeby troszeczkę dorobić, to jednak bardzo chętnie zawsze wracałem do tego miasta. A w tym czasie mieliśmy dość dobre stosunki w grupach młodzieżowych, między innymi i z Białorusią, z Mińskiem. Przyjeżdżali tutaj młodzi hokeiści na nasze lodowisko i z jednym z tych był trenerów tego właśnie, tej drużyny hokejowej był Małkow. Porozmawialiśmy z nim, sympatyczny człowiek, no i mówił, dobra, spróbujemy. Jakoś to wyciągnął. Praktykę, jak przyniósł nam swoje CV, no to miał praktykę dość dużą jako zawodnik, jako trener. On się zabrał za to i proszę sobie wyobrazić, że po niewielkim wzmocnieniu on za 2 lata zdobył mistrzostwo Polski.
długo się nie zastanawiałem, wróciłem do Oświęcimia, udało nam się tego pierwszego mistrza zdobyć, aczkolwiek no, oczywiście nie było łatwo, bo nie startowaliśmy z roli faworyta. Pamiętam, że wyeliminowaliśmy wtedy Polonię Bytom po naprawdę ciężkich meczach i naprzód Janów sprawił ogromną niespodziankę, wygrywając z Podhalą nawet, tak? Także spotkaliśmy się z Janowem, no, tak się nam wydawało, że będzie nam łatwiej, no nie było tak łatwo, ale summa summarum udało się nam tego mistrza zdobyć. Ja pamiętam z tego mistrza, to pamiętam jeszcze tych kibiców, gdzie myśmy przychodzili powiedzmy 2 godziny przed meczem, a stadion praktycznie już był zapełniony, także no, Oświęcim zawsze hokej kochał i tak pozostało do dzisiaj. Wtedy szał ogarnął Oświęcim. Tutaj na tym lodowisku to brakowało miejsc, wszystko się działo na schodach, krzyki, wrzaski i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie był, po Góralczyku był jeszcze Bożencki, to już nie będę wymieniał, bo tych trenerów przewijało się dość sporo. No i później przyszedł właśnie Sidorenko. I jak przyszedł Sidorenko, też na początku nie szło, bo jak się nie ma zawodników, trener, żeby nie wiem co zrobił, to cudów nie stworzy. No i później już jeszcze rok jako Unia Oświęcim zdobył Mistrzostwo Polskie, a później przeobrażenia w zakładach, jakie się podziały, Unia, już były zakłady chemiczne, a dwory, akurat się to wszystko poprawiło. Reorganizacja w klubach, między innymi w naszym klubie. Każda sekcja zrobiła się prawie samodzielna. No i w ten czas Sidorenko 7 razy z rzędu zdobył mistrzostwo. Moja przygoda z hokejem rozpoczęła się w wieku 5 lat, kiedy to mama zabrała mnie pierwszy raz na łyżwy. Wcześniej chodziłem tylko jedynie oglądać z nią mojego tatę, który grał tutaj w Unii. Od tego czasu zacząłem trenować pod okiem Roberta Piechy. Od tego się zaczęło. No i tak jest do dzisiaj. Hokej różni się od innych sportów tym, że jest to bardzo dynamiczny sport. Bardzo dużo się dzieje. Cały czas są akcje z jednej strony na drugą lodowiska. Jest dużo zagrań ciałem, jest to agresywny też sport. Podoba mi się to. Jest moim zdaniem dużo większa adrenalina niż przy innych sportach. Zawsze chciałem być hokeistą. Mój tata grał tutaj wcześniej w Unii Oświęcim, zdobywał Mistrzostwa Polski. Chciałbym osiągnąć tyle co on, albo i nawet więcej. Na dzień dzisiejszy motywuje mnie do grania na pewno moja narzeczona, która wspiera mnie po każdym przegranym meczu, i moja mama. Czuję presję na pewno, teraz w tym roku jest znacznie większa niż była dotychczas. Wiemy, że kończąc poprzedni sezon jako wicemistrz, teraz poprzeczka jest dużo wyżej zawieszona. Marzy mi się na pewno Mistrzostwo Polski. Każdy by chciał je mieć przynajmniej raz w swoim dorobku, w swojej karierze. Mam nadzieję, że to się uda w tym roku, a jak nie, to przynajmniej w przyszłym i zdobędziemy w końcu upragnionego mistrza. Everything starts from the parents. You know, they gave us the path, and you know, they gave us the education, and you know, a base of knowledge of life. So my dad always told me, whatever you start, you have to finish it, and finish it on top, or else don't start it. And that was my mentality I had since a young age. And whether it was in hockey or in school or any other sports, I always tried to be the best. It was always competition for me, against other kids, or you know, against a paper and pen, you know, to have good notes in school. So you know, that what motivates me. Is always try to be the best at whatever you do. And obviously now, you know, I have a daughter and you know, a family, so that's an extra motivation for me. I want to provide for my family, you know, as much as my parents provided for me. You know, if you really have your heart in the team, you always come prepared to the match. You know, you have your knife in teeth, you know, you have the fires in your eyes, so if you really respect your teammates, this is how you need to be, like a knight. And
every single game, like in mixed martial arts or any other sport, it's a war. You're going against, and especially hockey, you're going against guys, you know, that wants to literally hurt you and you know, try to surpass you, overcome you, and win that match. And for most of us, if we lose games, it's not good for our team. It's not good for our career. So it's like a war, you know. We're fighting for something more than just a result. We are the modern era of gladiators. We entertain. We're entertainers. And back in the days, it was gladiators, the only entertainment for the fans, and they were killing each other for the entertainment for fans. And I feel like that's what we are now. Obviously, there's no killing, but it's the same thing. So we're putting our gears on. We have our knives, which are our sticks, or swords, let's say, and we're going at war. We're going to fight for our life, and that's how I feel when I step on the ice, because it's like I said, it's way beyond just a result. Absolutnie wszystko na plus teraz. To nie ma najmniejszego porównania, bo każdy sport i teraz tak samo opiera się, jeśli jest kasa. Nawet tu na świetlicy był taki garnek czy puchar i zapraszaliśmy, że ktoś jakieś tam grosiki wrzucił. Teraz są sponsorzy i naprawdę inaczej powiem, inny świat. To się nie da porównać. I oby tak trwało i żeby hokej istniał w Oświęcimiu, bo to jest naprawdę rozrywka dla wielu, wielu ludzi. Zawsze jak po meczu wracam do domu, czy jestem zły na coś, że coś tam mi jednak nie wyszło po mojej myśli, to zawsze jednak córki przylecą, przytulą się, żona powie parę ciepłych słów, to od razu lepiej. Tata, mama, bracia też i na pewno my razem siebie gdzieś tam indywidualne wieczorne rozmowy. Patrząc teraz na młodzież, która wychodzi, czasami im brakuje tej dyscypliny. Jak zaczynałem, to jeszcze rosyjscy trenerzy często byli tacy z twardą ręką. Miałem przyjemność trenować z trenerem Sydorenko, chociaż trener Rochaczek wcale też nie miał lekkiej ręki. Ciężka praca, to można powiedzieć, zwłaszcza w okresie letnim, gdzie pracuje się nad tą kondycją, siłą, wytrzymałością. Wtedy się ładuje te baterie i to jest najważniejsze. Później w sezonie to myślę, że taktyka, analiza przeciwnika, podporządkowanie się własnej taktyce. To jest takie główna rzecz, która prowadzi do zwycięstwa. Moim zdaniem też potrzebny jest, prawda, kolektyw w drużynie, żeby ten hokej cieszył, żeby się przychodziło do szatni, wiedziało się pośmiać się, wyjść na trening, zrobić swoje. Często tak jest, spędzamy mnóstwo czasu razem ze sobą, nasze rodziny też się znają, więc często się spotykamy z kolegami z szatni. No, 25 lat, kupa czasu, rzeczywiście. No, na kopalni to bym dostał już zegarek na emeryturze, a to niestety nie ma takiej możliwości. Trzeba dalej sobie w życiu radzić. No, piękne chwile, bo to właściwie całe moje młodzieńcze i dorosłe życie spędzone w hokeju. Wszystko to podporządkowane, także no, śniadanie, trening, obiad na godzinę, gdzie no, szacun dla mojej żony Ani, że ona w tym wytrwała wszystkim i przez tyle lat. I wiem, że jej też nieraz było ciężko, ale umiała się do tego dostosować i na pewno też to, że człowiek osiągał jakieś sukcesy, to na pewno zasługa mojej małżonki. Zwiedziłem kupę świata też dzięki temu. Praktycznie no, chyba w większości Europy i Japonia i wiele innych krajów, także to też jest coś, co na pewno jest fajne. Udało się wystąpić raz na turnieju olimpijskim Albertville, co też jest, to wtedy mi się nie wydawało jakiś wielki wyczyn, a dzisiaj patrząc z perspektywy czasu no, była to ostatnia nasza przygoda na olimpiadzie, więc no, też jest to na pewno coś, co należy uznać za sukces.
So I remember once we had like, you know, those hockey sticks. It was like the, you know, the first composite hockey sticks. It was Easton, and you know, I really wanted one, and my father bought me one, and I understood the value of the stick. I understood how much it cost, and I understood that my parents gave the last money of their month for me to have this hockey stick. And you know, I remember I was going to practice. I'm all happy, and you know, I made a shot, and the stick broke. And the first thing I did, I just went to my dad. I went on my knees and I started crying. I said, "Dad, I'm so sorry." I was like, what, 8 years old, and I understood what was happening. I said, "Dad, I'm so sorry. Like, I know you gave all your money. Like, I don't want sticks anymore." And you know, I just saw my dad just pick me up and say, "Hey, don't worry. You just do your job and have fun and be the best as what. That is the only thing I can ask from you." And, you know, after this, you understand the sacrifices they made for you. So what I'm giving back is what they gave me for all their life. So I think now the sacrifices I can make is that, you know, it's for my family, it's for my daughter and my wife. So yeah, so like I said, it's not really my sacrifices. It's mostly my parents. So I'm grateful for what they have done. And as what we do, I think the worst thing you can do is read what people are saying about you, good or bad. You know in your heart, and your teammates know if you played well or you didn't play well. Just stay away from it. Get outside the rink. Be outside, especially if you're a kid. Be outside. Be a kid. Have fun. Just enjoy the time that you're young. And yeah, just stay away from the negative or positive things. You know, people when things are going really well, people tend to maybe push you up a little bit when you don't deserve it, and same thing when things aren't going well, they're going to push you down a little bit, maybe even you don't deserve that. So yeah, just be outside, be a kid, have fun and enjoy life. I watched a lot of hockey. I've made a lot of friends over the years. I always like to keep kind of an idea of how they're doing. But at the same time, I try to, when I leave the rink, for the most part, I don't really try and think about hockey. You know, I've got a wonderful girlfriend at home. I have a dog now. You know, I'm starting to get a little older. I'm realizing that there's other things in life. Saying that, hockey is my job. I have a responsibility to my teammates, to my coaches, to the fans, and to be honest, most importantly, myself. I need to feel like I'm doing a good job to have my life in order. I think that the best feeling after a game, winning a game, is that you come in the locker room and you see all the happy faces. On top of that, you're playing for your fans too. You know, like, you guys are so important to us. We want to do well. We want to do well for you guys to make your life feel better, make the town feel better. You're winning for the management that puts in all the time and money. I mean, it's a job. You know, a lot of companies, restaurants, everything around here put a lot of money into this place. We want to win for them too, and you want to win for yourself. I mean, you want to play well. I mean, it's no secret. You want to feel good about yourself. So I think all 3 or 4 of those, however many I said, is just as important. You just want to do well for everybody. It's a funny story because you know, I was born in Israel, and we all know Israel is not a hockey country. And when we moved from Israel to Canada, my father always wanted one of his kids to play like one of the players from the Montreal Canadiens. I don't know why he still haven't told me
why the Montreal Canadiens, why he loved hockey so much. But he told the guy from the Borders, when they were asking, you know, my parents, who were 3, me and my 2 brothers, I was just a kid. They asked my dad, well, why do you want to go to Canada? He says, well, I want my kid to play like number 10 of the Montreal Canadiens, which was Guy Lafleur. And the guy, the Borders, the Canadian Borders, was very surprised because, you know, how come a dad, you know, from Israel knows about hockey that much and like the players. So when my dad told me, like, I understood this is the moment that I think my parents knew that I was gonna be a hockey player. So yeah, I started to skate at 6 years old, and so where my hockey career began. Kibice w Oświęcimiu doskonale wiedzą, że drużynę należy wspierać. Ja bym tylko miał taki apel do kibiców, żeby w trudnych chwilach potrafili zrozumieć tę sytuację, zrozumieć troszeczkę zawodników, niekoniecznie przechodzić wtedy na drugą stronę, bo często tak bywa, że drużynie jak nie idzie, to kibice strasznie hejtują i niepotrzebnie nalatują, próbując już rozliczać po kolei wszystkich zawodników, łącznie z trenerami i z działaczami. Myślę, że więcej cierpliwości, wytrwałości i nadziei, że będzie lepiej, bo patrząc na to, co się dzisiaj w klubie dzieje, na zaangażowanie w tych ludzi, no wierzę w to mocno, że ten klub, bo już właściwie stanął na nogi, ale że będzie twardo stał i myślę, że w tym sezonie, w następnych latach ten klub będzie funkcjonował tak jak trzeba. Tylko dajmy troszeczkę czasu, dajmy troszeczkę nadziei, wlejmy w siebie troszeczkę więcej nadziei i mniej tych złych emocji. If it's not for the fans, I don't have a job. I'm not playing hockey. I'm playing outside with my friends, just for fun. I think the fans are the main ingredient for the sport. So I'm grateful that, you know, they're here. Kibicom chciałbym przekazać, aby nas wspierali, na dobre i na złe z nami byli. Od siebie mogę obiecać, że dajemy z siebie wszystko i będziemy robili wszystko, aby wygrywać jak najwięcej meczy i abyśmy razem byli szczęśliwi po każdym zwycięstwie. Chciałbym też zachęcić do tego, aby przychodzili tłumnie i nas dopingowali. Taki apel, żeby nie przestawali w nas wierzyć, nawet jeśli nam się podwija noga. Wiadomo, że to jest sport. Chodzą na mecze od, nie wiem, niektórzy od 20, może od 30 lat wiedzą przecież, jak to się je, żeby nigdy nie przestawali w nas wierzyć i nas dopingowali, przychodzili tak licznie na mecze, jak przychodzą. We feel you guys, we know that you're there, and we just ask that you guys stay with us. We're gonna fight through this right now, and yeah, just be patient. We care so much in this room. We want to do well this season, and we appreciate your continued support. I know you guys aren't in the stands, and we wish just as much as you guys were that you were there to cheer us on. So thank you very much, and we'll see you guys soon.